No cześć. To był szalony tydzień, bo od paru dni głośno o FNAF-ie AR, ale wszystkie informacje były dosyć chaotyczne, bo nie byliśmy pewni tego, czy informacje, które dostajemy, są prawdziwe, czy może ktoś robi bardzo porządne fejki. Teraz wiemy. Jest to wszystko prawdą, bo nie dosyć, że dostaliśmy trailer, to jeszcze sam Scott potwierdził info na swoim steamowym update poście. If you are very quiet, maybe I will not find you. Tak też off topic mogę jeszcze dodać, że w update poście Scott powiedział też o newsach dotyczących gry AAA, które pojawią się w przyszłym tygodniu. Także po kolei. Ktoś zalinkował film na subreddicie w zeszły piątek, było to totalnie randomowe, niedawno stworzone konto. Wszystko wyglądało legitnie, ale Scott milczał, nikt nie był pewny, czy to prawdziwe, czy fanowskie. No i codziennie przez tydzień dostawaliśmy nowe informacje. Strona, która była używana do teaserów, codziennie zmieniała się, dając nam jakiś nowy tekst. Redditowe konto też dawało nam regularnie nowe info. Wśród tego info był też sekretny tekst Afton i tak dalej. Wyciekł też snapshotowy filtr z maską Freddy'ego, ale został szybko usunięty i dopiero teraz jest zwyczajnie dostępny dla wszystkich. Dostaliśmy oficjalny tytuł gry i brzmi ona FNAF AR Special Delivery, specjalna przesyłka. Teasery, które pojawiły się w ciągu ostatnich dni, sugerowały jakąś przesyłkę, dom. Mamy tutaj dużo nawiązań do FNAFa 4, dosłownie cytaty z trailera 4 i tak dalej, więc prawdopodobnie będziemy mieli jakieś fabularne podpowiedzi do tej gry. W najlepszym przypadku Scott nawet da nam jakieś wskazówki na temat pudełka z FNAFa 4. Ale co jak co, główną bazą gry jest to, że animatroniki atakują cię w twoim własnym domu, co jest samo w sobie nawiązaniem do 4. Gra wygląda bardzo ciekawie, dostaliśmy trailer, który oczywiście przekolorowuje dużo rzeczy, ale jednak zapowiada się to dosyć ciekawie. Z tego co tutaj widzimy, wygląda na to, że będziemy musieli poruszać się po domu, zupełnie jakby telefon czytał naszą lokalizację, łączył to z lokalizacją przeciwników no i musimy łazić po domu, uciekać, bronić się. Jakiś artykuł, który omawiał grę, podał nam też więcej szczegółów, dostaliśmy screeny, jak ta gra będzie wyglądać. Okazuje się, że będziemy mogli bronić się przed animatronikami, elektrycznymi wstrząsami, a także latarką. Oczywiście nie możemy strzelać prądem na lewo i prawo, bo jak to już wiemy z FNAFa, mamy baterie, które nie możemy zużyć do zera. Gra zapowiada się naprawdę ciekawie, pytanie tylko jak dobrze poradzą sobie z tym nasze telefony, bo mogą z tym być problemy. Patrząc na sam tytuł możemy zgadywać, że dostaliśmy paczkę od Fazbear Entertainment, a z paczki zaczęły wychodzić dziwne rzeczy. Patrząc na ten snapshotowy filtr, który pokazali już chwilę temu, to zastanawiałem się, czy może coś podobnego nie pojawi się w pełnej grze. Fabularnie dostajemy paczkę, w paczce jest dużo fajnego merchu, możemy się nim pobawić, jakieś figurki FNAF-owe do położenia na stole, jakieś maski animatroników do założenia sobie na twarz. I to byłby taki segment zabawowy, który udaje, że to jest ta poprawna część gry, ale nie. Ewentualnie okazuje się, że z paczki zaczynają wychodzić następne rzeczy i zaczynają nas gonić po domu. Coś takiego, tak to sobie wyobrażam. W trailerze pojawiły się też plakaty. Witaj w programie serwisowym Fazbear Entertainment, a także nasze animatroniki zostały specjalnie stworzone, żeby upewnić się, że nigdy nie zostaniesz sam. Także fabularnie wydaje mi się, że umyślnie dostaliśmy animatroniki, a one po jakimś czasie po prostu świrują po nocach. Chociaż ciężko stwierdzić, jak fabularnie wyjaśnił nam Springtrap, ale trzeba jednak przyjąć do świadomości, że ta gra, tak samo jak Help Wanted, najpewniej będzie pisana pół żartem i nie powinniśmy wszystkiego brać tak całkowicie na poważnie. Mamy tutaj w końcu Plushtrapa, który oficjalnie, na ile nam wiadomo, jest tylko koszmarem, a nie prawdziwym animatronikiem. W jednym momencie w trailerze pojawił się też plot twist, polegający na tym, że litery w tekście Live w Special Delivery odwróciły się, dając nam tekst Evil. Taki śmieszny mały detal. Także gra zapowiada się naprawdę ciekawie i jedynym zastrzeżeniem jest to, ile prawdziwa gra rzeczywiście uciągnie, ile w trailerze i w tych zdjęciach jest przekolorowane, jak bardzo model animatronika będzie nam rzucał się po ekranie. To wszystko dopiero wyjdzie w praniu. Zastanawia mnie tutaj, jak cała grywalność będzie tutaj działała. Czy system będzie uwzględniał na przykład możliwość ucieczki na zewnątrz, czy może będziemy się musieli rzucać tylko po korytarzach w domu.
Potencjał jest duży, ale sama technologia AR nigdy nie była używana do takich rozbudowanych gier, więc pozostawia to nam wiele pytań, jak to rzeczywiście sobie ze wszystkim poradzi. Zobaczymy wkrótce, bo gra wychodzi w październiku, czyli za jakiś miesiąc. Nie mogę się doczekać tych wszystkich filmów. Nie grajcie we FNAF AR o 3 w nocy. Gone wrong. No clickbait. I tak dalej. Także tak, póki co na dzisiaj to tyle, więc dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że zainteresował was newsy tak samo jak mnie. Naprawdę jestem bardzo ciekawy tego, jak gra wyjdzie. Zapraszam was do pozostawienia komentarza pod filmem, bo jestem bardzo ciekaw waszych opinii i komentarzy. No i spróbuję dołączyć się do dyskusji.